Posłuchajcie tego nagrania. Prawda, że znakomite? To oczywiście hymn Wielkiej Brytanii wykonany na pogrzebie królowej Elżbiety II. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Wielka Brytania pożegnała królową Elżbietę II. W zorganizowanych z królewskim rozmachem uroczystościach pogrzebowych wzięła udział cała rodzina królewska, a także kilkuset przywódców z całego świata. Na czele procesji pogrzebowej szedł nowy król Karol III, syn zmarłej Elżbiety. W tym odcinku podcastu opowiemy o królewskim pogrzebie i zapytamy, jakim królem będzie nowy monarcha. Wielka Brytania zamyka bowiem ważny rozdział w swojej historii i zaczyna nową epokę. Jest środa, 21 września 2022 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. Królowa Elżbieta II spoczęła obok swojego męża Filipa na zamku w Windsorze. W zorganizowanych z królewską oprawą uroczystościach pogrzebowych wzięły udział tysiące osób, przede wszystkim rodzina królewska, politycy z całego świata oraz tłumy Brytyjczyków. A wszystko na miejscu obserwował korespondent Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Niecodziennie podejrzeć można namacalny koniec epoki. God save our gracious sovereign and all the companions living and departed. Helen spędziła w okolicach opactwa noc w namiocie. Chcemy mieć dobre miejsce. Nie robimy tego po raz pierwszy. Rozbiliśmy też namiot podczas pogrzebu księżnej Diany. W końcu Elżbieta była naszą królową przez 70 lat. Trudno się dziwić, że chciała być blisko historii. Tu, gdzie królowa Elżbieta wzięła ślub, gdzie odbyła się jej koronacja, zbieramy się z całego kraju, ze wspólnoty narodów i z państw całego świata, by opłakiwać stratę, by wspominać jej długie życie altruistycznej służby i by powierzyć ją miłosierdziu Boga, naszego Stwórcy i Zbawcy. Wokół mnie powszechne przeczucie, że właśnie coś się skończyło. Wizerunki królowej są na niemal wszystkim, co brytyjskie, od znaczków po pieniądze. Obraz jej i rodziny królewskiej to po prostu część brytyjskiej kultury. Nie ma więc jednej rzeczy, z którą będzie mi się kojarzyła. Lista jest za długa. Była naszą królową przez 70 lat. Ja jestem człowiekiem epoki elżbietańskiej. Urodziłem się w 1955 roku, w 3 lata po tym, jak zaczęła panować. Przez ten czas była wspaniałą przywódczynią, przykładem dla wszystkich. No właśnie, era elżbietańska. Czym dla pana była? Bo to przecież nie jest kwestia tego, że po prostu fizycznie rządziła królowa Elżbieta II. Nie, oczywiście, że nie. To była monumentalna era. Wszystko wyglądało wtedy nieco lepiej niż dziś. Dzisiejszy świat nie jest przecież zbyt przyjemny, prawda? Kto wie, może ten nastrój zainspiruje nową generację. Zainspiruje do życzliwości, bo tego nam dziś trzeba. Naprawdę tak uważam. To była długa droga. Balmoral, Edynburg, Buckingham Palace, Westminster Hall, Westminster Abbey, ale każda droga musi się gdzieś skończyć. Ta skończyła się w kaplicy świętego Jerzego. Dziekan Windsoru David Connor.
W samym środku świata pełnego nagłych przemian i trosk jej obecność, pełna spokoju i godności, dała nam pewność, by mierzyć się z przyszłością tak jak ona, z odwagą i z nadzieją. Potem symboliczny moment, z trumny po kolei usuwane są berło, królewskie jabłko i w końcu imperialna korona. Ta, którą w 1952 roku ówczesny arcybiskup Canterbury nałożył na skronie młodej Elżbiety. Sztafeta pokoleń. Podczas koronacji otrzyma je król Karol III. Złamana zostaje laska szambelana. Karol mianuje już nowego. Potem opuszczenie trumny do krypty i dźwięk dud. Na pożegnanie królowej i całej jej epoki. Adam Dąbrowski, korespondent Polskiego Radia w Londynie, o uroczystościach pogrzebowych królowej Elżbiety II. A już za chwilę porozmawiamy z ekspertami i dyplomatami o następcy Elżbiety II, nowym brytyjskim królu Karolu III. Nowy monarcha jest chyba najlepiej przygotowaną osobą do tej roli w historii, bo przez 70 lat był następcą tronu. To jest podcast Świat. I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me. Gdy umarła królowa Elżbieta, na tron automatycznie wstąpił książę Karol, obecnie król Karol III. Uruchomiono też wszystkie procedury po śmierci królowej. W pierwszym telewizyjnym orędziu, wygłoszonym dzień po odejściu swojej matki, nowy monarcha złożył jej hołd. To my darling mama, as you begin your last great journey. Droga mamusiu, gdy zaczynasz swoją ostatnią wielką podróż, by dołączyć do tatusia, chcę powiedzieć po prostu dziękuję. Dziękuję za Twoją miłość i poświęcenie dla naszej rodziny i dla rodziny narodu, w której służyłaś z taką gorliwością przez wszystkie te lata. Niech zastępy aniołów śpiewają Ci do odpoczynku. Sing thee to thy rest. Karol III przyrzekł także do końca życia wiernie służyć poddanym i podtrzymywać brytyjskie wolności, tradycje oraz instytucje monarchii parlamentarnej. Było dobrze słyszeć bezpośrednio z niego podczas orędzia. Anna Clunes jest ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce. Ja słyszałam, że ten śmierć to jest naprawdę jego matka, więc musimy pamiętać, że to jest moment bardzo osobisty dla niego. Ale wydaje mi się, że on powiedział, że służy szacunkiem, lojalności i miłości. I wydaje mi się, że to jest dobry początek dla niego, że będzie osobą, który kocha narodu, kocha ludzi, kocha planet. Będzie osobą, który po prostu jest już szanowany przez narodu i już trochę kochany. Wspomniała Pani właśnie o planecie, o środowisku. Zresztą kiedy jeszcze wtedy książę Karol był w Polsce, w Małopolsce też odwiedzał farmy ekologiczne. On jest znany z tej działalności proklimatycznej. Ale myśli Pani ambasador, że on da radę zachować tą swoją działalność już jako król, że dalej będzie takim orędownikiem? Ja myślę, że już on powiedział, że jest pełnił inne funkcje niż kiedy był księże, więc myślę, że on sam rozumie, że jego stanowisko, żeby być monarchą, to jest zmian, który tak był poprzedni. Ale wydaje mi się, że on też dobrze kontynuuje swój interes, swoje angażowanie w tych kwestii, ale kiedy rozumiem, jakie wyzwania są na świecie, to dobrze. Pani ambasador, królowa Elżbieta II przynajmniej przez tych ostatnich naście lat była osobą bardzo dyskretną, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Wielkiej Brytanii. W zasadzie to rząd ją kształtował, za zgodą oczywiście królowej, ale ona jakby nie wtrącała się, przynajmniej publicznie, w takie sprawy. Czy myśli Pani, że za panowania króla Karola III będzie zmiana w polityce zagranicznej Wielkiej Brytanii, czy też monarcha podąży śladem swojej matki i też raczej będzie tak dyskretnie obserwował to, co robi rząd jego królewskiej mości? Ja muszę podkreślić, że oczywiście król ma obowiązki, żeby mianować nowego rządu, ale to jest koniec jego roli. Polityka zagraniczna w Wielkiej Brytanii to jest decydowany przez pani premier i rządu. Na pewno mamy nowy
pani premier, więc nasza polityka będzie ewoluować, ale wszystko będzie ze strony rządu. Królowa Elżbieta II była taką osobą, która spajała naród w trudnych momentach, choćby przypomnijmy sobie jej orędzie w czasie pandemii koronawirusa. Z drugiej strony król Karol III do tej funkcji przygotowywał się 70 lat. Czy myśli pani, że on też będzie taką osobą, która spaja naród? Tak, na pewno. Taka jedność narodu to jest efekt monarchii, że jest osoba, która jest głowa państwa i jest respekt przez całego narodu dla funkcji, więc na pewno spaja narodu. Anna Clunes, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce. O nowego brytyjskiego króla zapytałem także Wojciecha Płazaka, byłego dziennikarza polskiej sekcji BBC w Londynie, człowieka o ogromnej wiedzy na temat monarchii. Jest niewątpliwie najlepiej przygotowanym w historii monarchą. Byli następcy tronu, którzy chwili na chwilę musieli podołać tym zadaniom. On się przygotowywał dłużej niż ktokolwiek inny. Następnie ten kraj pozostaje w żałobie i w nastroju podziwu dla panowania królowej Elżbiety, nadzwyczajnej królowej. Jak tutaj się pisze i mówi codziennie, nadzwyczajnej pod każdym względem. Jeżeli królowa tych zalet przygotowała kogoś do tej roli, no to ten jej następca powinien podołać lepiej niż można sobie wyobrazić. Zresztą od dłuższego czasu, kiedy królowa coraz rzadziej pokazywała się publicznie, coraz mniej podejmowała obowiązków. Jej następca, wtedy książę Karol, podejmował w jej imieniu rozmaite, bardzo ważne czynności monarsze i wywiązywał się z nich bardzo dobrze. Proszę zwrócić uwagę, jak król Karol rozpoczął swoje panowanie. Natychmiast puścił w ruch całą machinę prawno-państwową. Wzmocnił albo nawiązał nowe kontakty z ludźmi, którzy są kluczowi dla rządów w tym kraju. Okazał niesłychaną energię. Ma 73 lata. Można by było powiedzieć, i byli tacy monarchowie na świecie, którzy po takiej chwili żałoby są skłonni odpoczywać, powiedzieć, poczekajmy trochę, pewne sprawy załatwimy później, zobaczymy jak się ułożą. Nie. On natychmiast wszedł w swoje obowiązki w sposób nadzwyczajny i właściwie chwalony wszędzie, nawet przez ludzi, którzy zachowują dystans wobec monarchii. Każdą rzecz załatwia w tempie zadziwiającym, nie tylko ze względu na jego wiek, ale zadziwiający nawet w sytuacji, gdyby miał 25 lat czy 30 lat. Po śmierci królowej Elżbiety Wielką Brytanię czekają zmiany, choć pewnie nie wydarzą się one z dnia na dzień. Z pewnością zmieni się bowiem sama monarchia. W poprzednim odcinku podcastu mówił mi o tym inny były dziennikarz polskiej sekcji BBC, Jan Repa. Za kilka miesięcy czy za parę lat dyskusja wokół tej instytucji przejdzie na inne tory. Zresztą król Karol sam jakby dawał do zrozumienia w ostatnich latach, że chce, żeby ta instytucja nieco schudła. To znaczy, żeby się skupiała wyłącznie na kilku najważniejszych osobach, to znaczy na nim, na jego następcy i tak dalej, a inni niech trochę odejdą. Nawet jest mowa o tym, żeby niektóre rezydencje królewskie przekazać właśnie publiczności, żeby były po prostu na zasadzie zabytkowych pałaców, które się odwiedza, tak jak w Polsce zwiedzamy łazienki czy wilanów. Jan Repa, były dziennikarz polskiej sekcji BBC w Londynie, kończy ten odcinek podcastu Świat i jednocześnie całą serię poświęconą brytyjskiej monarchii. W kolejnym odcinku przeniesiemy się już w całkiem inne rejony świata. Podcast Świat możesz znaleźć co środę w aplikacjach podcastowych takich jak Spotify, SoundCloud czy Apple Podcasts, a także na stronie internetowej Polskiego Radia i na kanale Podcast Świat na YouTube. Właśnie tam, na YouTube, w każdą niedzielę możesz znaleźć nowe filmy z podróżniczego cyklu Bucket List. Subskrybuj zatem nasz kanał na YouTube i powiedz o nas swoim znajomym. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.